Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy zaufać analizie technicznej? Jaka jest prawda? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Czy zaufać analizie technicznej? Jaka jest prawda? Jako że dzisiaj jest bardzo spokojny dzień, ponieważ trwa długi weekend w Stanach Zjednoczonych, warto na samym początku szybko przewertować to, co się dzieje na rynkach, jakie są najważniejsze wydarzenia, a później skoncentrujemy się na odpowiedzi na to pytanie, czy zaufać analizie technicznej. Czy analiza techniczna działa, czy też nie działa i jaka jest prawda. Oczywiście zaczniemy od indeksów giełdowych, które obrazują, jak kształtuje się popyt albo podaż na ryzyko i w tym wypadku widzimy stabilizację na indeksie DAX, czyli zachowuje się indeks giełdowy tak, jak można było założyć, czyli nie będzie w stanie żadnego ruchu wykonać. Tak będzie prawdopodobnie do końca dzisiejszej sesji. Obserwujemy bardzo podobne zjawisko na Bitcoinie, czyli te najbardziej związane z ryzykiem klasy aktywów sygnalizują nam stabilizację, oczekiwanie na powrót jutro Amerykanów na rynek. Czyli widać, że dzisiejsza sesja jest bardzo niemrawa, jest nastawiona raczej na kontynuację takiego zatrzymania, na chłodzenie wskaźników analizy technicznej i na doczekanie na to, co się stanie jutro, kiedy Amerykanie wrócą na rynek. Amerykański dolar, tu się zaczęło coś dziać, ponieważ eurodolar próbował dzisiaj o poranku na początku sesji w Londynie, w londyńskim City spaść poniżej poziomu 0,99, ale w momencie tworzenia tego wpisu wróciliśmy już powyżej tego poziomu i te wybicie stało się nieaktualne. Wszystko się oczywiście może wydarzyć, ale pamiętamy, że w tym tygodniu mamy ECB i prawdopodobnie podwyżkę stóp procentowych o więcej niż 25 punktów bazowych, co wcześniej mogło nie być zdyskontowane, co rynek musi uwzględnić w swojej cenie, więc moim zdaniem szansa, żeby w tym tygodniu eurodolar zaczął spadać jest zdecydowanie mniejsza niż większa, no ale oczywiście wszystko się może wydarzyć. Na następnym wykresie chciałbym Państwu pokazać ciekawe zjawisko, które zostało wychwycone przez Bloomberga, czyli to, jakie są kształty świec, które zapowiadają kontynuację tendencji spadkowych. I okazało się, że ta piątkowa, która była utworzona na wykresie dziennym, i to pomimo tego, że te wsparcie 61,8% Fibonacciego jednak się obroniło, jednak sygnalizuje, że jest duże prawdopodobieństwo i rosnące prawdopodobieństwo wywołania następnej fali spadkowej. I należy bardzo, ale to bardzo bacznie obserwować, czy indeks jutro przełamie poziom 3900 punktów, czy też nie, ponieważ gdyby przełamał, to oczywiście otworzy się perspektywa do ruchu głębokiego w kierunku minimów sprzed 2 miesięcy i minimów z marca. Teraz, na co jeszcze warto zwrócić uwagę? To fakt, że widać największą w historii różnicę między zachowaniem tych większych spółek brytyjskich w londyńskim City, a tych spółek z indeksu FTSE 250. I to jest także bardzo ciekawe zjawisko, które pokazuje, że te mniejsze spółki odstają i to wyraźnie zachowują się inaczej niż te duże spółki i być może fakt, że spowolnienie gospodarcze, pewnego rodzaju recesja brytyjską gospodarkę sięga, plus oczywiście konsekwencje Brexitu, to powoduje, że te mniejsze spółki notują ewidentnie inne wyniki niż te duże molochy. I gdy popatrzymy na wykres Bitcoina, ale w szerszej perspektywie, na wykresie miesięcznym, to widzimy, że jesteśmy teraz na kluczowym wsparciu, ponieważ wygląda na to, że przełamanie tego poziomu, zejście niżej będzie także zachęcało do gwałtowniejszej następnej fali przeceny Bitcoina, a moim zdaniem jest to jednak scenariusz bazowy, a następne wsparcie to jest rejon 10 tysięcy dolarów, 12 tysięcy dolarów. Jedynie co się teraz dzieje, to widzimy tendencję wzrostową na ropie naftowej. W momencie tworzenia tego wpisu pojawił się raport, informacja, że OPEC Plus będzie jednak obcinać wydobycie o 100 tysięcy baryłek, więc może być to czynnik, który wydźwignie ropę naftową na wyższe poziomy, ale także pojawiły się dzisiaj informacje o tym, że Gazprom znowu kręci kurek na przesyle gazu do Europy, co powoduje także wzrosty ropy naftowej oraz powoduje także wzrosty gazu ziemnego oraz powoduje presję na to, żeby waluty regionu, czyli węgierski forin, złoty i czeska korona zaczęły się osłabiać. I to widzimy na tym następnym wykresie.
I znowu widać, że w sytuacji, kiedy dokonuje się pewnego rodzaju awersja na ryzyko na rynku, są waluty regionu naszego sprzedawane, to znowu węgierski forint traci najbardziej. I to pomimo tego, że prawie już dwukrotnie są wyższe stopy na Węgrzech niż w Polsce na przykład. I to jest taki element, który pokazuje, jakie jest najsłabsze ogniwo, jeżeli chodzi o tutaj nasz region. I gdyby, jeszcze raz podkreślam, gdyby rzeczywiście dochodziło do jakiegoś ataku spekulacyjnego na waluty naszego regionu, to głównym celem będzie węgierski forint, albo jest węgierski forint, a nie krajowa waluta. I na koniec warszawska giełda, czyli indeks WIG20, ma wielkie problemy, żeby wrócić na poziom 1500 punktów. Jeżeli dzisiaj się tak nie stanie, to moim zdaniem sytuacja techniczna nawet w krótkim terminie będzie sprzyjać tendencji spadkowej, a gdyby się to udało, to będzie szansa zawalczyć o to, żeby ten poziom zadziałał. Więc teraz przechodzimy już do odpowiedzi na pytanie, czy zaufać analizie technicznej, jaka jest prawda. Na następnych slajdach zobaczymy analizę backtestową systemów dotyczących najważniejszych klas aktywów, różnych instrumentów finansowych. Cofnąłem się na tych analizach do 2000 roku, czyli to jest ponad 22 lata historii badań, wskazań. Oczywiście te testy uwzględniają koszty transakcyjne. No i oczywiście zobaczymy, jeżeli strategia buy and hold wygrywa, to oznacza, że analiza techniczna nie działa. Takie jest moje założenie. Ale jeżeli strategia buy and hold przegrywa, no to oczywiście jest wtedy sygnał, że analiza techniczna wygrywa i że coś w niej jest. No i zobaczymy za chwilę, co się wydarzy. Więc przeanalizujmy te wszystkie rynki teraz po kolei. Zaczynamy od indeksów giełdowych. Na pierwszy ogień idzie indeks S&P i tutaj widzimy ewidentnie, że strategia buy and hold, czyli kup i trzymaj, wygrywa zdecydowanie nad każdą inną strategią analizy technicznej. I widzimy tutaj, jakie są wyniki analizy technicznej strategii od 22 lat. Ewidentnie tutaj strategia buy and hold wygrywa, czyli analiza techniczna przegrywa. Na drugi ogień idzie indeks DAX i w tym wypadku obserwujemy, że generalnie strategia buy and hold także jest dobra. Troszeczkę wygrywa strategia z wykorzystaniem średniej trójkątnej, ale gdyby tak popatrzeć, to tutaj jesteśmy na granicy, czyli można powiedzieć, że indeks DAX zachowuje się binarnie, troszeczkę sprzyja analizie technicznej, czasami nie sprzyja analizie technicznej, natomiast jest, widzimy, zdecydowana przewaga wskazań dotyczących tego, że analiza techniczna nie działa, ponieważ poszczególne strategie analizy technicznej, jak widzimy, mają ujemne wartości. Następny indeks to jest oczywiście indeks WIG20. No i co widzimy? Ewidentnie strategia buy and hold przegrywa ze strategią dotyczącą tego, jak wykorzystywać średnią wykładniczą, więc tutaj w tym wypadku analiza techniczna działa i można powiedzieć, że na indeksie WIG20 warto stosować analizę techniczną. Później zajmujemy się już teraz rynkiem walutowym, czyli euro-dolar, i w tym wypadku euro-dolar pokazuje nam, że zdecydowanie warto posługiwać się analizą techniczną. Jest szereg różnych strategii, które mają dodatnie wyniki na przestrzeni tych lat, więc w tym wypadku analiza techniczna jak najbardziej działa. Dolar-jen, widzimy także, że analiza techniczna w tym wypadku działa, ma lepsze wyniki niż strategia buy and hold i także jest szereg różnych innych strategii z wykorzystaniem analizy technicznej, które mają pozytywne wyniki, co sygnalizuje, że w tym wypadku analiza techniczna działa. Gdy popatrzymy na zachowanie dolar do franka szwajcarskiego, analiza techniczna jednoznacznie działa. Kiedy zobaczymy na zachowanie kabla, także widać, że strategie z wykorzystaniem analizy technicznej działają. Jest wiele różnych innych strategii, które dają pozytywne wyniki, a tutaj najlepszą jest oczywiście wykorzystanie średnich wykładniczych. Kiedy zobaczymy na zachowanie pary euro do funta brytyjskiego, to tutaj strategia buy and hold jest bardzo bliska strategii z wykorzystaniem wskaźnika akumulacja-dystrybucja, więc tutaj także jesteśmy podzieleni i można zaliczyć tą parę walutową do tych, które nie wskazują jednoznacznie na korzyści wynikające z korzystania z analizy technicznej, więc wrzucamy je do takiego worka z tymi wszystkimi innymi wskazaniami, które są na pograniczu.
Kiedy zobaczymy parę euro do jena japońskiego, to zdecydowanie analiza techniczna w tym wypadku funkcjonuje, działa, daje bardzo dobre wyniki. W tym wypadku na przestrzeni 22 lat strategia oparta na wskaźniku REX oscylator dała najlepsze wyniki, ale także szereg różnych innych strategii z wykorzystaniem analizy technicznej dało pozytywne wskazania. Kiedy zobaczymy na dolar Kanadę, to także analiza techniczna w tym wypadku sygnalizuje pozytywne wyniki, chociaż zdecydowana większość strategii z wykorzystaniem analizy technicznej daje ujemne wartości, no ale jednak są takie narzędzia, które dają przewagę. Kiedy zobaczymy parę Australia do dolara, to zdecydowanie mamy tutaj wskazanie, że analiza techniczna działa i w tym wypadku zwykłe posługiwanie się MACD, tym wskaźnikiem analizy technicznej, daje pozytywne rezultaty, ale także jeszcze lepsze korzystaniem ze wskaźnika Fear and Greed. Tutaj ewidentnie widzimy, jak to funkcjonuje, czyli zaliczamy parę do tych, które wskazują, że analiza techniczna działa. Kiedy zobaczymy Nową Zelandię do dolara, to wskazania są niejednoznaczne, także tą parę wrzucamy do koszyka z niejednoznacznymi wskazaniami, ponieważ strategia buy and hold jest bardzo bliska wskazaniom z strategii z wykorzystaniem analizy technicznej, w tym wypadku średniej kroczącej ważonej, więc trafia ona do takiego jakby do miejsca, do poczekalni, żeby później nam zasygnalizować, czy analiza techniczna działa, czy też nie działa. Kiedy zobaczymy parę euro do Australii, to analiza techniczna ewidentnie tutaj działa, bardzo dobre daje wskazania. Zwykły wskaźnik RSI w tym wypadku daje najlepsze wyniki. Kiedy zobaczymy strategię na euro Kanadzie, to także analiza techniczna działa, daje fantastyczne wyniki, opierając się na prostych strategiach z wykorzystaniem analizy technicznej. Kiedy zobaczymy euro do Nowej Zelandii, to także analiza techniczna sygnalizuje, że ma przewagę. Jest szereg różnych strategii z wykorzystaniem prostych wskaźników technicznych, które dają przewagę na rynku. Kiedy zobaczymy funt do Australii, także obserwujemy, jak analiza techniczna dobrze działa. W tym wypadku znowu wskaźnik Fear and Greed daje dobre rezultaty, bardzo dobre. Funt do Kanady, w tym wypadku analiza techniczna jednoznacznie pokazuje, że oscylator z wykorzystaniem średnich kroczących daje fantastyczne rezultaty, czyli analiza techniczna działa. Funt do franka szwajcarskiego, strategia z wykorzystaniem tutaj wstęg Bollingera daje fantastyczne rezultaty, czyli analiza techniczna także działa. Funt do jena. Kiedy zobaczymy, jak zachowuje się wskaźnik akumulacja, dystrybucja, czy wskaźnik rate of change, czyli zwykły rok, także daje fantastyczne rezultaty. Widzimy, że analiza techniczna w tym wypadku działa. Kiedy zobaczymy Australię do jena, także widać, jak dobrze działa analiza techniczna. Tutaj wskazania z bardzo prostego, popularnego wskaźnika RSI daje fantastyczne rezultaty. Kanada do jena. W tym wypadku także mamy wskazania, że analiza techniczna działa. Najlepsze rezultaty daje strategia oparta o wskazania średnich kroczących. Kiedy zobaczymy franka szwajcarskiego do jena, to także strategia z wykorzystaniem analizy technicznej działa, chociaż tutaj w tym wypadku akurat widzimy, że szereg różnych strategii z wykorzystaniem analizy technicznej daje ujemne rezultaty i warto na to zwrócić uwagę, że jednak przewagę daje analiza techniczna. Nowa Zelandia do jena, jednoznaczne wskazania, analiza techniczna działa. Znowu wskaźnik akumulacja, dystrybucja daje dobre albo nawet bardzo dobre rezultaty, tak jak na przykład strategia z wykorzystaniem zwykłego MACD, czy też ze wskaźnika rate of change, czyli tak zwanego ROKA. Euro do franka szwajcarskiego, analiza techniczna działa, widzimy na wykresie. Kiedy zobaczymy funta do Nowej Zelandii, także analiza techniczna działa. Kiedy zobaczymy już teraz inną klasę aktywów, czyli amerykańskie obligacje, to widzimy także, że szereg różnych strategii z wykorzystaniem analizy technicznej daje pozytywne rezultaty. Więc strategia na niemieckie bundy i strategia na
Amerykańskie obligacje daje pozytywne rezultaty po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych, czyli wniosek analiza techniczna także funkcjonuje i to jest dobre wskazanie. Kiedy zobaczymy Bitcoina? Bitcoin jest bardzo popularny dla day traderów, dla traderów i w tym wypadku widzimy, że strategia buy and hold poległa względem analizy technicznej, ponieważ najlepsze wyniki daje w tym wypadku posługiwanie się wskazaniami, które generuje bardzo proste narzędzie, które jest na wykresie. No i oczywiście jest to średnia wykładnicza. Kto by pomyślał, że średnia wykładnicza na Bitcoinie będzie tak fantastycznie funkcjonować? No i jest też szereg innych wskazań analizy technicznej, które dają lepsze rezultaty niż strategia buy and hold. Ciekawe, prawda? Kiedy zobaczymy teraz rynek surowcowy, to już jest ostatnia klasa aktywów. Widzimy, że ropa naftowa przegrywa z analizą techniczną, analiza techniczna jest lepsza i wskazania są tutaj jednoznacznie. W tym wypadku wskaźnik Fear and Greed daje najlepsze rezultaty. Na cenie złota, w tym wypadku jednoznacznie strategia buy and hold wygrywa i analiza techniczna przegrywa. Więc jest to kolejny, ale w grupie niewielu rynków finansowych, na których wskazania analizy technicznej nie były trafne, więc wrzucamy cenę złota do koszyka tych aktywów, tych instrumentów finansowych, gdzie analiza techniczna działa. Kiedy zobaczymy na rynek miedzi, ewidentnie analiza techniczna wygrywa. Kiedy zobaczymy rynek srebra, także analiza techniczna wygrywa, a strategia buy and hold jest bardzo daleko. W tym wypadku najlepsza jest strategia z wykorzystaniem wskaźnika Rate of Change, czyli popularny ROC. Jakie są wnioski? Wnioski są jednoznaczne. Na podstawie przeanalizowanych tutaj materiałów widzimy, że tylko na kilku instrumentach finansowych analiza techniczna przegrała. Na kilku analiza techniczna była równa z popularną strategią buy and hold. Na zdecydowanej większości, na ponad 20 różnych instrumentach finansowych analiza techniczna na podstawie backtestu z ostatnich 22 lat daje zdecydowanie lepsze rezultaty niż zwykła strategia buy and hold, co sygnalizuje nam, że odpowiedź na pytanie, czy zaufać analizie technicznej, jaka jest prawda, jest pozytywna dla analizy technicznej. Analiza techniczna spełnia swoją rolę, daje pewnego rodzaju przewagę inwestorom. No i myślę, że to są najważniejsze wnioski płynące z tego materiału. I na koniec przypominam, że wszystkie wykresy są dostępne zawsze o godzinie 15:10 z porannego komentarza i o godzinie 21:50 z popołudniowego komentarza na naszej stronie www.acmarketu.com. Widzicie Państwo zrzut z ekranu w tle. Zapraszam, żeby odwiedzić i żeby obserwować także naszą stronę. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.